Cześć, witam w rytmie przygody. Dziś wracamy do Parku Narodowego Peneda Gerês. Ostatnio byliśmy w Gerês, dziś czas na Penedę. Zobaczymy miejsca święte, miejsca historyczne i dużo pięknej, dzikiej przyrody. Więc bierzcie plecaki i idziemy. Podróż tym razem zaczniemy ze stacji Porto Campanhão. Myślę, że zrobię odcinek poświęcony Bradze i wtedy coś Wam o tym mieście opowiem. I nasz autobus. Miejska plaża nad rzeką w Arcos de Valdevez, gdzie czeka nas już ostatnia w dniu dzisiejszym przesiadka. Autobusu, którym chciałem jechać, dzisiaj nie ma, bo jest wtorek, więc idę z buta. Nie powinno to znacząco wpłynąć na harmonogram wyprawy, wszak to tylko 20 km. Cytryny, proszę bardzo, żółte, dojrzałe. Są jeżyny, właśnie spróbowałem. Wspaniałe, słodkie. Tu rośnie mięta. Miętę wkładamy do butelki z wodą i mamy wodę miętową o pięknym, wspaniałym, orzeźwiającym, górskim, świeżym smaku. To pasmo będzie naszym celem na dzisiaj. Wejdziemy tu sobie od drugiej strony niż planowałem oryginalnie. Prawdopodobnie tą oto drogą. Tak skończysz, Bojack, jak nie rzucisz narkotyków. Jak 15 lat temu zakochiwałem się w Półwyspie Iberyjskim, zobaczyłem w Hiszpanii góry, które wyglądały niemal dokładnie jak Peneda Gerês. A teraz jestem w takich górach. Marzenia się spełniają. Jak ja lubię to uczucie przebicia się na drugą stronę. Tamtędy wchodziliśmy i mamy widok na drugą stronę. Tam byliśmy ostatnio, w pierwszym odcinku. Koń jaki jest, każdy widzi. Pedrada 1416 metrów nad poziomem morza oczywiście. Jakaś antena tu na szczycie i Buda. Zaczniemy od czego? Od widoku czy środek Budy? Dobra, jesteśmy blisko Budy. Pewnie zastanawiacie się, czy w niej będę spał. Otóż nie, dlatego że wygląda tak. No, fajne do posiedzenia, ale niekoniecznie do spania. Natomiast widok 3, 2, 1, bum, patrzcie. Widzicie wiatraki? Ale pracują. Słyszycie krowy? Proszę bardzo. Ups. Wspaniały widok. Roztacza się dookoła. Tam będzie widać zachód słońca, jak będzie zachodzić, ale nie wiem, czy będziemy mieli widok w tamtą stronę. Zobaczcie jeszcze z tej strony, kto spogląda na nas swoim miłosiernym okiem. Jeszcze widok z Pedrady na północ, tam daleko Hiszpania. A tutaj już bardzo blisko Hiszpania. Właściwie za rzeką to najwyższe pasmo, które widać, to już tereny Galicji. Własnym oczom nie wierzę, ale to słońce odbija się w oceanie. Słońce już zachodzi.
Więc będę się spieszył do mojego miejsca noclegowego, zanim zrobi się całkiem ciemno. I widzę się z wami jutro. Dobranoc. Cześć. Wstał nowy dzień, czas na śniadanie. Dzisiaj haferfloki, które tym razem uzdatniłem rodzynkami, siemiem lnianym i pestkami słonecznika. Zjem je sobie w tym pojemniku, w którym miałem sałatkę z awokado, ale już zjadłem. Poza tym, dobra była. Poza tym ciastka, jajka, jabłka, czekolada oraz fasola. Pudełko po jogurcie, ale to zwykła gotowana fasola. Tym razem nie bawiłem się w kotlety. Za chwilę pokażę wam, gdzie spałem. To była moja kabina tej nocy. Bardzo duża, większa niż standardowa. Proszę zobaczyć, ile miejsca. Tu zostawiłem moje posłanie. Worek na ciepłe rzeczy, ciepłe ubrania dubluje jako poduszka. Śpiwór karimata. Zaraz to oczywiście zwijam, chciałem wam tylko pokazać. Miejsce na ognisko. Stolik. Z tyłu pod ścianą ławki. Zauważcie, że przypomina to małe miasteczko. Jest to Branda po portugalsku, czyli letnie osiedle pasterskie, gdzie pasterze, kiedy robiła się dobra pogoda, czyli podejrzewam, że w Portugalii dosyć wcześnie w roku, przychodzili w wyższe partie gór paść krowy, no cóż innego. Przeczytałem, że do dzisiaj większość mieszkańców Żeresz zajmuje się wypasem krów. Większość mieszkańców Żeresz to chyba jednak jest na emeryturze, ale z tych, którzy pracują, większość pracuje przy krowach. I przykład, że na terenie Parku Narodowego zupełnie ekologicznie można produkować wołowinę, nabiał i inne produkty pochodzenia zwierzęcego, bez konieczności wycinania lasów. Branda de Boż Galinierz. Tak nazywa się ta urocza wioska. Czyż nie ma to uroku wiejskiej sielanki? Więcej piękna niż na pokazie mody. São Bento do Cando. Leśny szlak i kamienny most. Do kąpieli jednak polecam strumyki, ze względu na obfitą roślinność przy brzegach w tym jeziorku. Tu się można powspinać w takich okolicznościach przyrody. Za mną znajduje się sanktuarium Nossa Senhora da Peneda, jedno z najpopularniejszych miejsc pielgrzymek w Portugalii. Podanie głosi, że w 1220 roku w tym miejscu małemu chłopcu ukazała się Matka Boska. Jednak nikt, nawet jego rodzice, nie uwierzyli mu. Matka Boska postanowiła więc potwierdzić prawdziwość objawienia, uzdrawiając sparaliżowaną kobietę. Odtąd miejsce to stało się celem pielgrzymek. Swoją obecną formę sanktuarium przybrało w XIX wieku. Nieustającą popularność miejsca potwierdza wielkość parkingu oraz hotelu, który kiedyś był domem pielgrzyma. Zimą za sanktuarium możemy podziwiać wodospad, jednakże latem zupełnie wysechł. Rzut okiem na wieś Peneda. Pielgrzymi w każdym wieku przyjeżdżają tu z całej Portugalii. A oto efektowne wejście prowadzące na teren sanktuarium. Znajduje się tutaj 20 kaplic
I jedną z nich podobno ufundował Negus Etiopii. Spodziewałem się Chrystusa jako lwa Judy w jednej z tych kapliczek, ale nic takiego nie ma miejsca. I jeszcze wam nie powiedziałem, kościół jest zamknięty, więc nie mogę wam pokazać, jak wygląda w środku. Myślę, że i na zewnątrz jest wystarczająco ładny. Tutaj jeszcze mamy okrągły dziedziniec z kolumną, schody, po których pielgrzymi dochodzą do sanktuarium i brama, którą wchodzą, a którą my wyjdziemy. Wracamy na szlak i od razu jest olimpowo. Mam psa. Już ze 2 km ze mną idzie. I razem z moim psem sobie plażujemy. Boski masaż stóp. Po drugiej stronie rzeki Hiszpania. Na dzisiaj to wszystko. Dobranoc. Cześć. Dokończę śniadanie i pokażę wam kabinę mistrzów. Jak wiele rzeczy w tych górach odkryłem ją przypadkiem. Jest duży stolik, miejsce na ognisko. Przechodzimy dalej. Taras. O, drzwi zostawiłem otwarte. Możecie zobaczyć, jest nowy zamek jeszcze lśniący. I tak jest w środku. Dużo miejsca, szafki, prawdziwy kominek. Jest nawet zlew naczynia. Woda w kranie, mogę pokazać, proszę bardzo. Pitna. I tu są schody, które prowadzą do miejsca, w którym może spać. O, nic nie widać, ale ocencie sami. Nie ocenicie, bo nie widać, ale 10 osób tu spokojnie wejdzie. Uchylę rąbka tajemnicy, dokąd idziemy. Lindozu. Zamek w Lindozu. A cóż to takiego? Szpigejrusz albo kanasztrusz, czyli po prostu spichlerze. Służyły do suszenia kukurydzy, a stoją na takich kamiennych szczudłach, żeby chronić tę kukurydzę przed gryzoniami. Według różnych danych jest tu od 50 do 60 takich spichlerzy. Nie wiem, czy to aż tak trudno policzyć, ale mi się nie chciało, więc czemu mam oczekiwać, że komuś innemu by się chciało. Na niektórych są daty 1842 i jeszcze starszy 1810 i jeszcze widok na tyły zamku. Zamek w Lindozu zbudowano w 1220 roku, a więc tym samym, w którym w Penedzie ukazała się Matka Boska. Chwilę chwały przeżywał on w wieku XVII podczas bitew hiszpańsko-portugalskich, kiedy rozpadła się Unia Iberyjska. Bohaterska postawa rycerstwa i mieszkańców Lindozu pozwoliła zachować Portugalii najstarsze w Europie granice. Stąd bardzo dobrze widać, dlaczego było to miejsce strategiczne. Stąd jeszcze lepiej zepsuła się pogoda, ale chciałem wam pokazać pozycję obronną Lindozu. Między tą a tą rzeką jest Hiszpania, tutaj, dotąd. To jest Portugalia. Więc zobaczcie sami, Hiszpanie mogli przyjść tylko stąd, dotarli do tych dwóch rzek. No i potem to już była misja niemożliwa. Sala zajęć dla dzieci w środku zamku. Fajnie, co? Mury
wieża i dziedziniec. W środku wystawy. Uwielbiam makiety. W uroczym Lindozu kończymy naszą wyprawę. Dzięki, że byliście na niej ze mną. Widzimy się, kiedy po raz kolejny usłyszycie w swoim sercu rytm przygody. Cześć! Zastanawiacie się może, co dalej z psem. Pies towarzyszył mi przez około 3 km. Zatrzymaliśmy się na kąpiel w rzece, co widzieliście. Kiedy wyrzuciłem na brzeg koszulkę, żeby się wykąpać, dobry pies aportował. Na moją komendę zostawił koszulkę, ale kiedy skończyłem się kąpać, ani psa, ani koszulki już nie było.